Dobra, żeby coś wrzucić dodatkowo. Tutaj jak będziemy ściągać przedni cylinder, powinno wyjść bez odkręcania tej części, ale zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj są śruby 7/16. Dodatkowo one mają miejsce na imbus, który można w razie czego wykorzystać do odkręcenia. U mnie śruby są już 7/16. Ja to odkręcam jakby tak po skosie, żeby równomiernie popuścić tą pokrywkę, żeby ona się nie pogięła. Więc tak po trochu z każdej strony, żeby tutaj zbyt dużego napięcia nie robić z jednej ani z drugiej. Powinno być git. Można się zmieścić. Z tym tylnym jest ciaśniej, dużo ciaśniej. Nie było takiej opcji, żeby nasadką to zrobić. Tam musiał oczkowym, bo widać, słychać było jak uszczelka puściła. Także git. Wykręcamy śruby. Zaraz to wszystko oznaczymy i będziemy jechać dalej. Ok, druga pokrywka wyszła znacznie łatwiej. Mamy temat odkryty. Będziemy teraz podchodzili jeszcze raz do zdjęcia pokrywki z tej strony. No i to na dzisiaj będzie chyba wszystko. Dalej będziemy rozbierać resztę, ściągać te górne klawiatury, nazwijmy to, i wyciągać laski popychacze, ale to po kolei. Ok, ściągamy pokrywkę. Założyłem, żeby nie trzymać tego odkrytego, tak, bo będę czekał na części, ale i tak będzie konieczne to, więc zdejmuję pokrywkę. Tu śruby już miałem poluźnione, bo wcześniej tu zaglądałem, więc to było tylko tak przykręcone. Odkręcam je naprzemiennie, żeby tutaj też za mocno nie pogiąć w razie czego tej pokrywki. Bezpiecznie to później wszystko złożyć. Oczywiście na końcu odkręcimy śrubę na samej górze, żeby nam to wszystko nie spadło. Tutaj przy pierwszym demontażu trzeba koniecznie podłożyć miskę pod spód i łapać olej, bo zawsze trochę się z tej komory tutaj wydostanie. Także jakieś szmaty i tak dalej. To już jest ok, chyba wszystko. Dajesz. Dobra. Weźmiemy sobie coś wygodniejszego do pracy. I idziemy ze śrubkami. Ok. Mamy ostatnią śrubkę. Przytrzymujemy pokrywkę i wykręcamy, żeby to nie wypadło nam tutaj. Pod spodem powinniśmy mieć już podłożoną miskę i jakieś szmaty dodatkowo na olej. Ja tutaj sobie szmatkę podłożę, bo już wcześniej to zebrałem. Czasami nie chce odejść, więc trzeba puknąć delikatnie młotkiem nylonowym albo gumowym przez szmatę najlepiej. Jak to odkryć. Nie wiem, czy to było widać, bo przestało nagrywać. Tutaj jeszcze trochę oleju wyleciało, pomimo tego, że to było, już sobie trochę leżało. Tą pokrywę odłożę na bok. Ok. Już mamy zdjętą tą pokrywkę, to zanim cokolwiek zaczniemy robić,
Trzeba sprawdzić ją, czy nie ma tutaj jakichkolwiek drobinek, czegokolwiek. Jeśli nie ma, no to jest w miarę ok. Jeszcze może zdążyliśmy w ostatniej chwili. Co do samych napinaczy, zaraz Wam pokażę, o co tu chodzi, ale jedną z ważnych rzeczy jest sprawdzenie tutaj tej komory, czy tam nic nam nie lata, nie ma żadnych drobinek ani innych głupot. No to jest w miarę ok, ale żeby nie było tak różowo, to pokażę Wam, jak wygląda temat napinacza. U mnie sytuacja wyglądała tak, żeby go odgiąć, wystarczy go złapać, zwolnić ciśnienie i na sprężynie naprężenie i włożyć tutaj. Imbus się dobrze sprawdza. Tylko trafi. O. Dobra, mamy to. O. I zobaczcie, jak wygląda niestety napinacz. On już, ten pad jest już zużyty i to dość mocno, ma wyszarpane kawałki tutaj już. Trochę go jeszcze zostało, ale nie za wiele. Ale te przednie zazwyczaj zużywają się mniej niż tylnie, a tylni, nie wiem, czy uda się mi tutaj to nagrać w taki sposób. Tylniego to już prawie nie ma, więc prawda jest taka, że no teoretycznie to w ostatniej chwili udało się tutaj, kurde, nie mam jak tego nagrać. Może tak na zoomie jakimś, o. Tutaj jest naprawdę nieciekawie. No nic, obejrzymy to sobie następnym razem, jak wyjmę. Także ostatnia chwila, ciekaw jestem, czy już nie jedzie przypadkiem po bandzie, już po metalu od tego napinacza. Tego sobie później też przejrzymy, ale ten tak mocno się nie zużywa. No i co? Weźmiemy się za resztę. No cóż, niestety padł sprzęt do nagrywania. Dalszą część trzeba będzie chyba nagrać z telefonu jakoś. Słuchajcie, jesteśmy na etapie takim, że zdjęte są pokrywki górne i teraz wykręciłem świecę, wrzucę 5. bieg i delikatnie będę obracał kołem w taki sposób, żeby ustawić tutaj te laski popychaczy w najniższym poziomie, żeby oba zawory były zamknięte, a te laski, żeby po prostu nie było napięcia ze strony sprężyny. Zaczniemy od tylnego cylindra, przejdziemy później do przedniego. Na razie tył. Spróbuję to jakoś nagrać, ale nie wiem, czy to mi się tutaj będzie udawało na tym sprzęcie. Pierwsze co, na razie mamy na luzie, wrzucamy na 5. bieg. Teraz jesteśmy w stanie obrócić kołem. No i trzeba znaleźć ten punkt, gdzie ten zawory będą zamknięte. To nie takie proste jednak w jedną osobę. A jak to zrobię, to wrócę do Was. Dobra, upewniając się, że
Tutaj mamy w najniższej pozycji te laski rocker boxów. Spróbujemy wyjąć sobie te zaślepki. Zobaczymy, jak nam to pójdzie tutaj. Może być trochę bałaganu, ale spróbujmy je. Jedna poszła. No tutaj wymagają trochę czyszczenia, ale nie ma. O Jezu, to jaki bałagan. Trzeba będzie to ładnie wszystko wyczyścić i ogarnąć. Dobra, jedna zaślepka. Teraz spróbujemy sobie drugą wydłubać. No tak, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. To jest sporo pyłu. Tutaj trochę poćwiczymy i powinno się udać. O, znacznie lepiej poszło. No tak, to jest wszystko do czyszczenia. Sobie będziemy to ogarniać i teraz, żeby się upewnić, czy wszystko jest ok, musimy to podnieść i sprawdzić, czy te pręty swobodnie się obracają, nie mają żadnych oporów. Nie takie proste. A na tym coś jest. Na tym jest jakieś naprężenie jeszcze. Więc chyba coś jeszcze nie tak. Ok. Udało mi się to ustawić. Jest, luźno się obracają zarówno jeden, jak i drugi. Także jesteśmy gotowi do demontażu góry. Zanim jeszcze zdemontuję to wszystko, to wytrę sobie tutaj trochę z oleju i zaznaczę położenie łańcucha względem zębatki w tym położeniu. Powinno być ok. Później jak będziemy składać, to będzie można sprawdzić co jak. Będziemy demontować teraz górę. Bardzo ważne, żeby zacząć od tych śrub wewnętrznych. To są 3/8 cala, 3/8, a później zewnętrzne 1/2. Najpierw środek, później tutaj zewnętrzne śruby. To teraz zrobię, cholera, nie mam żadnego stojaka, żeby to nagrywać, ale wrócę zaraz. Dobra. Jedziemy ze śrubkami 3/8. Popuszczam z jednej, popuszczę z drugiej. Mało miejsca w tym ringu. Jednak rama jest dość szeroka. Ale nic. Będziemy działać. Już są śruby poluźnione. Zobaczcie sobie, czy może tu mi spasuje. Kluczyk taki z grzechotką. Było wygodnie, nie? Elegancko.
Jakby co, jak już poluźnione, 10 spokojnie się sprawdza. Dobra, nie będę Was zanudzał, powykręcam to.